tym filmie zobaczycie prezentację oraz test grawerki laserowej Creality Falcon 2. Moc tej grawerki to aż 20 W. Ma ona także wbudowany system wspomagania powietrzem. Wszystkie te rzeczy, które tutaj widzicie, zostały wykonane za pomocą tej maszyny. Zapraszam na materiał. Proszę nie zapomnieć o subskrypcji, komentarzu, pozostawieniu łapki. Moc lasera 20 W pozwala na wycięcie tego lampionu w niespełna pół godziny. A tak wygląda paczka, którą otrzymujemy po złożeniu zamówienia. To są wszystkie elementy, które znajdowały się w pudełku. Urządzenie jest już złożone. Należy tylko dodać parę elementów, aby było gotowe do pracy. Oprócz instrukcji papierowej mamy też sporo materiałów zawartych na karcie pamięci. Jest tu też instrukcja wideo, jak przygotować maszynę do pracy. Dokręcamy nóżki. Montujemy głowicę o mocy optycznej 22 W na napięcie 24 V. Głowica ma już wbudowany system wspomagania powietrzem. Podłączamy sprężarkę. Nie ma ona odrębnego zasilania, będzie można ją włączać i wyłączać z poziomu aplikacji. Powyżej gniazda znajduje się pokrętło regulacji siły nadmuchu. Na prawym boku znajdują się pozostałe gniazda oraz główny wyłącznik zasilania. Na górze ramy znajduje się wyłącznik bezpieczeństwa oraz kluczyk odblokowujący urządzenie. Z przodu znajduje się pulpit sterowniczy, z pomocą którego możemy wygrawerować jeden plik znajdujący się na karcie pamięci. Na głowicy znajdują się 3 diody sygnalizujące pracę powietrza, lasera oraz soczewki. Przed przystąpieniem do pracy należy zabezpieczyć podłoże. Producent o tym pomyślał, dołączając specjalną płytę metalową oraz tzw. plaster miodu.
Do wyznaczenia odległości głowicy od materiału służy specjalna kształtka. Po zakupie, mimo że producent przygotował tabelę mocy i prędkości grawerowania oraz cięcia różnych materiałów, powinniśmy sami wykonać sobie wzorniki. Wyniki cięcia i grawerowania, które tu pokażę, nie muszą się zgadzać z tymi na Waszych grawerkach. Dlatego tak ważne jest wykonanie wzorników na materiałach, które posiadamy. Znając już, jak zachowuje się laser, możemy teraz już wykonywać projekty, dopasowując odpowiednią prędkość i moc lasera. W poprzednim fragmencie mogliście usłyszeć głośność pracy maszyny. Było to cięcie deski sosnowej o grubości 15 mm w jednym przejściu. W 2, ewentualnie 3 przejściach przetniemy deskę o grubości nawet 28 mm. Po włożeniu karty pamięci z nagranym jednym plikiem z G-kodem możemy grawerować bez konieczności połączenia z komputerem. Falcon 2 tnie szybko,
precyzyjnie i dzięki wspomaganiu powietrzem czysto. Wytniemy teraz elementy lampionu. Dzięki dużej mocy lasera 20 W czas pracy skraca się znacznie. Dysponując laserem np. 5W, to wycinanie trwałoby ponad godzinę. Teraz to tylko należy złożyć i ewentualnie skleić. I taki oto efekt końcowy. Piękna lampa. Grawerowanie fotografii przygotowanej w programie Laser GRBL. Czas potrzebny na jej wykonanie to niecałe pół godziny. Tego może za bardzo nie widać na filmie, ale ten obraz jest wypukły. 3D. Grawerką Creality możemy wykonać dużo ładnych rzeczy. Na przykład taki zegar. A to wycinanie głów zwierząt w sklejce o grubości 6 mm. Prędkość 300 mm na minutę. Moc 100%. Oprócz drewna możemy też grawerować na innych materiałach. Oksydowane aluminium. Wycinanie zawieszek mogą to być np. kolczyki w materiale tekstylnym. Falcon 2 ma dobrze rozwiązany system prowadnic. Pracuje szybko i w porównaniu z innymi grawerkami w miarę cicho. Wentylator głowicy uruchamia się tylko podczas pracy lasera.
Bez najmniejszego problemu możemy grawerować też na stali nierdzewnej lub na zwykłej stali. Po odpowiednim doborze parametrów grawerowania możemy obraz uzyskać o różnej intensywności. Grawerunek może być w odcieniach koloru żółtego, niebieskiego, brązowego i czarnego. W zestawie jest też przystawka obrotowa, dzięki czemu będziemy mogli grawerować na przedmiotach walcowatych. W tym celu należy przepiąć zasilanie silnika osi Y na przystawkę obrotową. Do przystawki dołączona też jest podpórka do grawerowania np. kieliszków. Rozstaw rolek też można zmienić w zależności od średnicy przedmiotu. Aby przystawka z przedmiotem obrabianym zmieściła się pod głowicą, należy całą maszynę podnieść. Służą do tego przedłużki. W programie w zakładce Konsola wpisujemy tę wartość liczbową. Gdy wpiszemy tę wartość, nie musimy już włączać w programie przystawki obrotowej. Wielkość liter jest dokładnie taka sama, jakie przygotowaliśmy w programie. Grawerowanie na szkle. Aby było to możliwe, należy szkło zaczernić. Możemy je pomalować czarnym pisakiem lub farbą, lub tak jak w tym przypadku, nakleić ciemną folię. Po zdjęciu folii i oczyszczeniu efekt końcowy. Jak mogliście się przekonać, Creality Falcon 2 to bardzo dobra grawerka. Można pracować na różnych materiałach. W filmie nie pokazałem wszystkich, ale można też grawerować i ciąć skórę, tekturę, grawerować na kamieniu, granicie, na płytkach ceramicznych i wielu innych materiałach. Dziękuję za uwagę.